Dobry wieczór, witam w Hubertawkowych Milionerach. W poprzednim odcinku zgarnął 40 000, dziś czekają nas nie mniejsze emocje. Swoją grę kontynuuje Robert Barański. Zapraszam. Dobry wieczór, cześć, zapraszam. No właśnie, 40 000 złotych, tyle wygrałeś w poprzednim odcinku. Jak odczucia, jak nastroje dzisiaj? Dobrze, żałuję tego jednego koła z poprzedniego pytania, to jest telefon do przyjaciela, ale z drugiej strony było trochę wątpliwości mimo wszystko, ta mąka, widzowie pewnie pamiętają to pytanie. Tak, no, ale to było pytanie o żurek. Tak. No cóż, ale mamy dwa bardzo cenne koła, zamiana pytania, moja kategoria, pół na pół. Myślę, że będzie dobrze. Tak, przypomnijmy widzom, pół na pół to jest jedno z kół ratunkowych, druga natomiast pomoc to zamiana pytania na wybraną przez Ciebie kategorię. I jaka to jest kategoria? Biblia. No właśnie, jak zamienisz pytanie, to z tej kategorii otrzymasz wymienione pytanie. Okej. To jedziemy? Jedziemy. Jedziemy, proszę Państwa, kontynuujemy grę o 1 000 000 złotych. Bądźcie Państwo z nami. Światła opadły, można grać. Pytanie za 75 000. Laureatem zarówno Oscara, jak i Złotej Maliny jest Al Pacino, Nicolas Cage, Kevin Spacey, Robert De Niro. Mam silne skojarzenie z odpowiedzią B, Nicolas Cage. Nie sądzę, żeby Al Pacino czy Robert De Niro niejako zhańbili się rolą, za którą otrzymali Złotą Malinę. Kevin Spacey, no jest to możliwe. No i teraz właśnie to jest to, czy wziąć pół na pół, mając nadzieję, że nie zostanie B i C. No ale z drugiej strony może być drugie dno, że jednak tacy dobrzy aktorzy dostali Złotą Malinę. Nie, za dużo tutaj wątpliwości, strzelania, poproszę o zamianę pytania ostatecznie. Proszę bardzo, zatem zamieniamy to pytanie. A gdybyś miał strzelać niezobowiązująco, to w którą odpowiedź? Tak jak mówię, mam nadzieję, że to nie jest Nicolas Cage i że koło nie zostało. To zobaczmy. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Al Pacino. Bardzo dobrze się stało. Oto nowe pytanie dla Ciebie za 75 000. Który z cudów dokonanych przez Jezusa Chrystusa opisano we wszystkich 4 Ewangeliach Nowego Testamentu? Zamianę wody w wino, chodzenie po jeziorze, uciszenie burzy, pierwsze rozmnożenie chleba. Nie skupiałem się, czytając Pismo Święte, przeczytałem całe, nie skupiałem się właśnie na tym, czy dane wydarzenie zostało umiejscowione akurat we wszystkich 4 Ewangeliach, czy tylko w jednej, a może w 2, a może w 3, więc tutaj nie wymyślę. Spróbuję, na pewno wezmę pół na pół, ale spróbuję wcześniej coś wyeliminować. Znaczy nie bardzo wiem, co eliminować, ale we wszystkich. Pierwsze rozmnożenie chleba. Były 2. Nakarmiono 4000 mężczyzn i 5000 mężczyzn. Więc to na pewno nie była jedna Ewangelia, tak myślę. Nie przypominam sobie, żeby w jednej Ewangelii były opisane oba te cuda. Uciszenie burzy. Pamiętam oczywiście tą opowieść. Uciszenie burzy. Piotr zwątpił, zaczął tonąć. Panie Boże, ratuj. To były jego słowa, ale nie wiem, czy rzeczywiście mogło to się wydarzyć we wszystkich 4 Ewangeliach. Jakoś chyba nie. Zamianę wody w wino, cud w Kanie Galilejskiej. Chyba nie. Chyba to nie było w wszystkich 4 Ewangeliach. Chodzenie po jeziorze, pierwsze rozmnożenie chleba. Ewangelia według świętego Jana opowiadała, przede wszystkim to jest jedna z... Ewangelia według świętego Mateusza, Marka, Łukasza to są Ewangelie synoptyczne, natomiast Ewangelia według świętego Jana nie należy do kanonu Ewangelii synoptycznych.
Tak. I z tego, co kojarzę, to właśnie ta synoptyczność właśnie polegała na tym, że tak w szczegółach życia Jezusa opowiadały te pierwsze 3 Ewangelie, natomiast ta 4 już niekoniecznie była przede wszystkim skupiona na męce i śmierci Chrystusa. To na pewno czytamy tą Ewangelię w Wielki Piątek zwłaszcza. Z chęcią wysłuchałem twojego wywodu Tak, no na właśnie temat myślę, tych wszystkich odpowiedzi. Tak, właśnie chciałbym... Dobrze, weźmy pół na pół, potem się będę zastanawiał, ostatecznie. Proszę bardzo, zatem proszę komputer o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi teraz. No i jak? Pomogło? Ja wiem. Chyba nie. No nie masz już kół ratunkowych. Mam wrażenie, że coś mi się skojarzyło, coś mi się kojarzy, że no bo pierwsze rozmnożenie chleba. Ostatni, czy pierwsze rozmnożenie chleba? Pierwsze rozmnożenie chleba, czy uciszenie burzy? Pierwsze rozmnożenie chleba, czy uciszenie burzy? Będę musiał strzelać. Powiem ci tak. 10 000 złotych masz gwarantowane. Mam, ale wstyd by było na mojej kategorii odpaść. Nie jest łatwe czemu? pytanie, bo to jest takie pytanie właśnie na taką spostrzegawczość. Jak człowiek czyta Pismo Święte, to jednak nie wylicza sobie, nie zastanawia się, czy to było, nie kojarzy sobie przy czytaniu, czy coś było we wszystkich 4 Ewangeliach, bo jakby nie jest to informacja zbytnio interesująca, dlatego też jest tak na taką ochotę. Uciszenie burzy, czy pierwsze rozmnożenie chleba? Wydaje mi się, że pierwsze rozmnożenie chleba. Dlaczego w tym momencie logika by wskazywała, że musiałoby być i drugie w tych wszystkich 4 Ewangeliach? Więc postawię na uciszenie burzy. To jest, ale mimo wszystko bym powiedział, że to jest tak 60 do 40, 65 do 35. Po prostu wydaje mi się, że pierwsze rozmnożenie chleba musiałoby wtedy oba te rozmnożenia być opisane. Zresztą tak nie widzę powodu, żeby tylko pierwsze rozmnożenie chleba było we wszystkich 4 Ewangeliach, a drugie już nie. Dlatego postawię odpowiedź C, uciszenie burzy ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam. Powiem tak. To niestety nie jest poprawna odpowiedź. Pierwsze rozmnożenie chleba. To jest poprawna odpowiedź. Ewangeliści najprawdopodobniej opisywali to, co w ich odczuciu było naprawdę ważne i zrobiło na nich wrażenie. Wyłącznie pierwsze rozmnożenie chleba zostało opisane we wszystkich Ewangeliach. Trudno. Bałem się odpadnięcia na pół, że jednak 50%, ale no... Ale Robercie, tak miało być. Słuchaj, mimo tej błędnej odpowiedzi mogę ci powiedzieć, że wygrałeś wcale nie mało, bo 10 000 złotych. Proszę o wielkie brawa dla Roberta i dziękuję za grę. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Po burzy zawsze wychodzi słońce. Pieniądze jak manna z nieba być może posypią się w przypadku gry kolejnego uczestnika. Do gry zapraszam Tomasza Karciarza. Tomasz Karciarz to informatyk mieszkający na co dzień w jakże urokliwej stolicy Dolnego Śląska, czyli Wrocławiu. Miłośnik tenisa ziemnego i skoków narciarskich. W tym drugim niejako ma już swoje sukcesy. No właśnie, opowiedz nam o tym coś więcej. To znaczy tak, w tym miesiącu właśnie w Warszawie miałem okazję po raz pierwszy spotkać się z Jussim Koskalą, autorem tej gry z Finlandii. Przyjechał tutaj na festiwal Pixel Heaven i był turniej ogólnie tego Deluxe Ski Jumpa 2, taki towarzyski. To legendarna gra. No i trochę to zajęło, parę godzin bardzo fajnej, przyjemnej rozrywki. Warto było. I również wziąłeś tam udział. I wziąłem tam udział, nawet z niezłym wynikiem, bo było 40 osób zapisanych, mieliśmy podział na fazę grupową. Faza grupowa była 4 grupy, około 10-osobowe, to były takie eliminacje do finału. Zająłem pierwsze miejsce, w finale był na 16 osób, bo w Deluxe tej 2 jest maksymalnie 16 osób, to już na jednym komputerze graliśmy, bo faza grupowa była na kilku komputerach, wiadomo. To tam w 10 byłem, no i fajna zabawa przede wszystkim. No. To słuchaj, teraz będziesz musiał pokonać 12 pytań. To jest twój cel, żeby zdobyć 1 000 000 złotych
Do tego 2 progi gwarantowane 1000 i drugi próg ruchomy i koła ratunkowe w postaci pół na pół, telefon do przyjaciela i pytania do prowadzącego, natomiast po uzyskaniu drugiego ruchomego progu gwarantowanego zamiana pytania na wybraną przez Ciebie kategorię. Dobrze. Gotowy? Let's go, lecimy. Lecimy, jedziemy, let's go, gramy o 1 000 000 złotych. Tomku, pierwsze pytanie. Burza nad oceanem to szturm, sztorc, sztorm, sztora. Odpowiedź C, sztorm. Ostatecznie. C, sztorm, zaznaczam. Poprawna odpowiedź, brawo. Pytanie za gwarantowane 1000. Skrzydlaty koń z mitologii greckiej to... Pegas. Okej, zobaczmy, czy jest. Jest Sfinks, jest Cerber, jest Satyr i proszę bardzo. D, Pegas, ostatecznie. Proszę. Szybciutko wygrany 1000, brawo! Tomku, świetnie, masz gwarantowany 1000 i nadal komplet kół ratunkowych i od tego momentu będę pytał Cię, czy chcesz ustawić swój drugi próg gwarantowany. To pierwszy raz mogę to zrobić przy tym pytaniu, czy 2000 zł to ma być Twój drugi próg. Podziękuję. Nie. Czyli gramy. Gramy. Oto pytanie. Co robi cicha woda w piosence Zbigniewa Kurtycza? Brzegi rwie, cicha woda gasi pragnienie, cicha woda łamie duże drzewa, cicha woda zalewa miasta. Piosenki nie znam, ale to często się mówiło, że brzegi rwie. Takie słyszałem najczęściej połączenie. Więc zaznaczmy odpowiedź A, brzegi rwie ostatecznie. Proszę bardzo, zaznaczam. Cicha woda, brzegi rwie, oczywiście. Doskonale. Masz 2000. Tu może próg gwarantowany przy 5000? Jeszcze się wstrzymam. Dobrze, gramy dalej, zatem oto pytanie. Przeciwnik Piotrusia Pana to kapitan. Bomba? Planeta? Żbik? Hak. Muszę chwilę pomyśleć, bo... Znaczy bomba absolutnie nie pasuje, to bym odrzucił od razu. No to jest serial Kapitan Bomba. Kapitan Planeta też mi się kojarzy z czymś innym. Teraz zastanawiam się, Kapitan, Szpik czy Hak? Zastanawiam się, co się stanie, jak wezmę pół na pół. Odpadną 2 błędne odpowiedzi. To na pewno. Tylko jakie? Poproszę, spróbujemy. Pół na pół. Ostatecznie. Proszę bardzo, bardzo proszę o odrzucenie 2 błędnych odpowiedzi właśnie teraz. No nie, to nie może być Kapitan Bomba. Byłbym w szoku, jakby to był Kapitan Bomba, więc zaznaczmy odpowiedź D, Hak. Ostatecznie. Proszę bardzo. Przeciwnikiem Piotrusia Pana jest kapitan Hak. Tak jest, brawo. Szczęśliwie wykorzystamy. Bardzo dobrze. Kapitan Bomba z kolei pochodzi z animacji Bartosza Walaszka. No dobrze, 5000 masz, bardzo dobrze, 2 koła nadal, czy 10 000 złotych? To ma być próg gwarantowany. Waham się. Myślałem, żeby jeszcze podbić, ale nie. Myślę, że jednak teraz. Bo chcę mieć to trzecie koło, dlatego poproszę teraz. Za próg gwarantowany 10 000. Ostatecznie? Tak.
A zatem ruchomy drugi próg gwarantowany to 10 000 złotych. Oto pytanie. Lęk przed wychodzeniem na otwartą przestrzeń to arachnofobia, czy akrofobia, czy aerofobia, czy agorafobia? Lęk przed wychodzeniem na otwartą przestrzeń. Tu muszę chwilę pomyśleć też, bo zastanawiam się, jak etymologicznie będzie się nazywało otwarta przestrzeń. Aero kojarzy się z powietrzem. Że motywuje aerofobię z racji tego, że no, otwarta przestrzeń kojarzy się jakby no aero coś, aeropowietrze, ale nie mam pewności, nie jestem w stanie też jednoznacznie wykluczyć pozostałych z tych wariantów. To zawsze, gdy zawodnik ma wątpliwości, to powtarzam, że są koła ratunkowe. Więc w tym przypadku... Czy zapytać o to ciebie? Czy zapytać o to Dawida, którego też mam pytanie? Dawid, myślę, chyba zostanie na później. Poproszę pytanie do ciebie, spróbujmy. Ostatecznie pytanie do prowadzącego. Zatem, co ja na ten temat myślę? Cóż ci mogę powiedzieć? Uważam, że lęk przed wychodzeniem na otwartą przestrzeń to aerofobia, ponieważ aero kojarzy się z... Chociaż moment. Z jednej strony aerofobia... Tylko czy aero nie byłoby z powietrzem, ale wiesz, w tym sensie... To się mówi na przykład ten tunel aerodynamiczny. No właśnie, czy to nie jednak nie otwarta przestrzeń, a coś związanego z powietrzem, z wysokością aero? Moment, dobra, arachnofobia to pająki. Okej. No na pewno nie. Akrofobia... Nie wiem. Nie wiem, było coś takiego jak Akropol, ale z czym to się łączy? Dobra, AB odrzucam. Szybko powiedziałem, że aerofobia to... Ale nie, aero to bardziej z powietrzem. Co mogłaby Angora oznaczać? No, Agorę to znam jako Angorę i tam była zawsze ta sekcja dla dzieci Agora. To mi no, ale nie przychodzi na myśl. Agora w starożytnej Grecji nie oznaczała czegoś właśnie jakiegoś... Coś związanego z... Teraz właśnie jak tak patrzę, bo aerofobia raczej... Agora jako przestrzeń jako powietrze, a agora jako przestrzeń taka przyziemna, no. Tak bym powiedział. No, AB odrzucam. Między C a D bym powiedział 70 do 30 dla D. Dla D 70. Dla D, tak, 70 do 30, bo aero tak, to raczej bym powiedział, że powietrze jako wysokość, a przestrzeń jako wysokość, a agorafobia jako przestrzeń taka ogólnie. Okay. Więc 70 do 30, jednoznacznie ci nie powiem. Też mi ta aerofobia, wydaje mi się, że jednak to nie jest to. Tak, więc D. Raczej 70% stawiam i to jest moje ostateczne zdanie. Ale masz rację, arachno to pająki. Tak, to na pewno. Arachno pająki, to mi się też... Gdzieś to kiedyś człowiek słyszał, ale za rzadko. Dlatego powiem tak, Dawid zostanie na później. Nie ma sensu go tu fatygować. Poprzednim razem, nawet jeżeli to była zła odpowiedź, to poprzednim razem też odpadłem na tym pytaniu. Dokładnie na tym, za 10 000. Także nie mam w zasadzie chyba już nic w tej chwili do stracenia. Nie ma sensu rezygnować. Uważam, że odpowiedź D, agorafobia, to jest ta, którą w tej chwili zaznaczę. I niech się dzieje, co chce. D, ostatecznie. Proszę bardzo.
spytałeś się mnie, więc Teraz musimy poczekać. poczekajmy i sprawdźmy, czy agorafobia to lęk przed wychodzeniem na otwartą przestrzeń. Udało się. No, wstępnie chciałem ci błędną odpowiedź podać, ale faktycznie chwilowo jak się zastanowiłem, pomyślałem, nie, to jednak nie to jednak agorafobia to lęk przed wychodzeniem z domu, przed tłumami czy miejscami publicznymi. Arachnofobia tak, pająki. Akrofobia to lęk wysokości, a aerofobia oznacza się panicznym strachem przed wiatrem lub właśnie powietrzem. Powietrze, no właśnie bardziej Okej, jako czyli powietrze to tak brzmiało, a wygląda. nie jako otwarta przestrzeń. Niby podobnie, ale nie do końca. Nie było to trywialne pytanie. Ale dobrze, to pytanie jest za tobą i uwaga, masz już osiągnięty próg gwarantowany, czyli mniej niż 10 000 nie będziesz miał. Dodatkowo pojawiać się drugie koło ratunkowe, ponieważ masz telefon i od teraz zamianę pytania. Super. Gramy dalej? Gramy. Pytanie za 20 000 złotych. Który obraz zniszczył Jaś Fasola w filmie z 1997 roku? Matkę Whistlera, słoneczniki, płonącą żyrafę, Monę Lizę. Kurczę. Szczerze mówiąc, jak patrzę na to pytanie, to nie wiedziałem. Znaczy, ta płonąca żyrafa coś mi mówi. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu akurat w kontekście Jasia Fasoli. Już oczywiście postać Jasia Fasoli znam, ale kinematografia to nie jest moja mocna strona. Twoja zresztą też, więc w sumie dobrze, że wykorzystałem to koło wcześniej. To prawda. Chwilę sobie pomyślę, to znaczy spróbuję sobie wyobrazić charakter Jasia Fasoli i zorientować się, co i dlaczego on mógłby zniszczyć, ale nie wiem, czy matka Whistlera, Mona Lisa. Nie wiem właściwie, jakim obrazem jest matka Whistlera. No Mona Lisa, płonąca żyrafa to tak. Słoneczniki chyba też widziałem. Płonącą. Czemu miałby Monę Lisę niszczyć? Przecież to takie, przecież kobieta. Słoneczniki, matka Whistlera. Nie wiem, co by miała wspólnego matka Whistlera, czy to... Nie znam tak kontekstu. To jest chyba dobry moment na zamianę pytania. Właśnie się zorientowałem, że tak znam to koło. Tak. Zatwierdzam zamianę pytania ostatecznie. To ja zatwierdzam, że ty zatwierdzasz. Tak jest. Zamiana Poproszę pytania zamianę w pytania. ruch. Zamieniasz to pytanie, ale zanim to na którą z odpowiedzi byś wybrał, gdybyś musiał? Jedyne, co mi tutaj jakośkolwiek pasuje, to ta płonąca żyrafa, więc C. Ale to nie jest poparte jakąkolwiek wiedzą, bardziej intuicją. Sprawdźmy zatem, czy to poprawna odpowiedź. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Matkę Whistlera. Wyobraź sobie, tak. To jednak W dobrze. związku z tym dobra decyzja z twojej strony. I teraz czas na zamianę pytania z twojej kategorii, czyli Tenis ziemny. tenis ziemny. Zobaczmy, jakie będzie to pytanie. Która z sióstr radwańskich wygrała juniorski Wimbledon w grze pojedynczej? Agnieszka? Urszula? Obie? O, dobra, to... Żadna. Pierwsza intuicja mi podpowiada, że to była Agnieszka Radwańska. No tak, Iga na pewno wygrała juniorski Wimbledon, to był rok 2018. Agnieszka... Czekaj, próbuję sobie przypomnieć. Czy tam rzeczywiście był taki kontekst, że ona wygrała? Bo Iga na pewno wygrała. Agnieszka. No Urszula nie przypominam sobie informacji, że nie mam takich danych, żeby Urszula wygrała juniorski Wimbledon. Mówiłem jeszcze o grze pojedynczej w dodatku, nie? Bo w deblu też coś grały.
Nie, Urszula na pewno nie. I w związku z tym obie też nie, ale czy... Poczekaj, niech ja sobie to przetworzę. Który to był rok? Chyba 2000... Nie no, w 8 to już była ten, chyba 6 albo 5. Wydaje mi się, że ona doszła do finału w seniorskim. Był półfinał. Też seniorskim, 2012-13, ale juniorski, kurczę. Nie mogę sobie przypomnieć jej finałowej rywalki. Ale wiesz co? Kurczę, nie, daj mi 5 sekund. Daję, oczywiście. Agnieszka ostatecznie. To jest moja pierwsza intuicja, więc zaznaczmy. Proszę bardzo, zaznaczam. Która z sióstr Radwańskich wygrała juniorski Wimbledon w grze pojedynczej? Postawiłeś na Agnieszkę. Agnieszka wygrała Wimbledon w grze pojedynczej w 2005 roku. 5. Ale dokonała tego też Urszula w 2007. O, a to nie wiedziałem. Tak więc obie. Nie miałem takiej informacji w głowie. C to poprawna odpowiedź. Trudno. Nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, że Urszula też wygrała. Cóż, mogę powiedzieć, to wszystko, co przeczytałem na swoim ekranie. Zaskoczyła mnie ta odpowiedź, ponieważ też stawiałbym tylko na Agnieszkę. No, ale mimo wszystko nie odchodzisz z niczym, bo wygrałeś, zresztą zdobyłeś drugi próg gwarantowany. I jeszcze klakson, który kończy twoją grę i jednocześnie kończy cały odcinek. Twoja wygrana, Tomku, to 10 000 złotych. Proszę o wielkie brawa. A my, proszę Państwa, widzimy się w kolejnym odcinku Hubertawkowych Milionerów. Musicie być z nami koniecznie. Dobranoc.